Witamy wszystkich serdecznie. Oczywiście komarów nie pozdrawiamy. Wujek Rybul i Zdzisio Jurek. Dzień dobry, panie Zdzisiu Jurku. Jak się pan dzisiaj czuje? Jak się pan dzisiaj miewa? Mówi, że dobrze. Dzisiaj porozmawiamy sobie o... Dobrze pan mówi, dobrze pan podpowiada. Porozmawiamy sobie o sumie, a bardziej o jego predyspozycjach żerowiskowych. Co on sobie podjada, jak on to robi i czy jest możliwe, bo to jest odpowiedź na pytania, żeby taki sum wyczyścił staw, oczko wodne raczej nie, staw, jezioro z dużych ryb. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszam wszystkich do dyskusji. Jedziemy od początku. Tak jak kiedyś już mówiliśmy, największa ryba w Polsce, sum pospolity, Silurus glanis, największa ryba w Polsce, w Europie nie w Europie. Jaka jest największa ryba w Europie? Czy może pan Zdzisiu powiedzieć? Oczywiście, pan Zdzisiu wie, to jest białuga, jako największa ryba w Europie. Kiedyś mieliśmy swoje jesiotry na Wiśle, ale niestety gospodarka przegoniła i wytruła nam nasze jesiotry. O czym będziemy mówić, powiedziałem na początku i jeszcze wam powiem taką ciekawostkę, że nawet sumy występują w części Finlandii. Tam jest zimno, nie? Ale sumy występują w Finlandii. A wiecie, skąd się wzięły sumy na Ebro? Jeździcie teraz na Ebro, łapiecie wielkie sumy. Skąd się wzięły sumy w Hiszpanii i skąd się wzięły sumy we Francji? Oczywiście były one tam wpuszczone. Do Ebro sum był introdukowany przez jakiegoś Niemca. Ja wam tylko mówię suche fakty, bo nie o tym będziemy dzisiaj mówili, że Niemcy zaintrodukowali suma w rzece Ebro. Możecie sobie znaleźć, poczytać. Jedziemy z tym sumem. Sum, ciepłolubna ryba, drapieżnik, dorasta do dużych rozmiarów. Podajmy, że dorasta do rozmiarów 100 kg. Oczywiście my wiemy, poczekajcie, się przybliżę, oczywiście my wiemy, że przekracza nawet te 100 kg i miara nawet jest do 3 metrów. Zostańmy 100 kg, miara 2,70 m. Ryba drapieżna, żyjąca w rzekach, oczywiście w rzekach wolno płynących, cieplejszych, no nie w jakichś tam strumieniach i bystrzach, w dużych, głębokich jeziorach, w zwykłych jeziorach, jeżeli go tam wpuścimy i w naszych stawach rybnych też, ale tutaj na stawach rybnych to bardzo ostrożnie z sumami i w ogóle w stawkach własnych, oczkach przydomowych, jakichś małych stawkach też z sumami bardzo ostrożnie, a to za chwileczkę dowiecie się dlaczego. Czym się żywi taki sum? Od małego jest już drapieżcą, żywi się od żywego planktonu poprzez padlinę i w ewentualnych wypadkach mały człowiek. Tak powiedział mój pan profesor i tak kazał nam zapisać w zeszytach i tak w zeszycie mam zapisane, czym żywi się sum, gady, no to jest tak, skorupiaki, płazy, gady, ptaki, ssaki i mały człowiek. Tak powiedział mój profesor. Jeżeli będziecie mieli jakieś, powiecie, że to do profesora proszę to kierować. Tak podawały książki dawno temu, tak z książek takich się uczą. Czy jest to możliwe, żeby sum zaatakował człowieka? Jak starczy czasu, odpowiemy sobie pod koniec filmu.
To już wam powiedziałem i teraz tak, krótki opis, długoryba, wielki bebech, tak, wielki taki brzuchol, długie wąsy, dwa mniejsze wąsy, ze 4 takie ma tutaj na brodzie, małe oko, patrzcie, zobaczcie, mówią, że to jest nocny łowca, że to jest nocny łowca i zazwyczaj ryby, na przykład sandacz jest nocnym łowcą, ma duże oko, tak? Ma duże oko, a sum, zobaczcie, jest nocnym łowcą i ma małe oko. Ale co je odróżnia? Wąsu. Po prostu sum bardziej radzi sobie w mętnych wodach, sum nie jest wzrokowcem, jest raczej ślepy, ma linię naboczną, o linii nabocznej mogę wam zrobić odcinek, gdzie odbiera falę ruchu innej ryby, swojego potencjalnego pokarmu, czy to będzie rak, czy to będzie ryba, czy to będzie kaczka, bardzo wyśmienity łowca gołębi, kaczek i różnego ptactwa, które na wodę siada, do tego węże, jaszczurki, co do wody wpadnie, to on potrafi to sobie zdziabać, połknąć, pożreć. W żołądkach znajduje się różne takie różnego rodzaju właśnie pokarmy. No tam o żabach to już nie wspomnę. Sam osobiście łowiłem te sumy, może nieduże sumy, takie do 10 kg na żab, nawet na pęczek żab. U sąsiadów coś tam się dzieje, także o, już chyba poszli. Ile zjada sum? Sum żeruje w temperaturze powyżej 15 stopni, od 12 stopni się zaczyna ruszać. Można powiedzieć, że przez zimę od grudnia do czasu, kiedy woda osiągnie jego temperaturę żerowania, to on jest w takim, dajmy na to, otępieniu, gdzieś przy dnie sobie zalega i tam sobie siedzi, nie pobiera pokarmu zimą. W odróżnieniu do innych drapieżników jak szczupak i okoń, nie jest atrakcyjną rybą zimą, jest za to atrakcyjną rybą latem. No i ogólnie podaje się, że zjada 2 do 3% swojej masy, tak? Ilość ryby czy tam jakiegoś pożywienia od 2 do 3% swojej masy, czyli dajmy na to 10-kilowy sum zjada dziennie w dobrych temperaturach powyżej 20 stopni, zjada jakieś 3 kg ryb. Może tak jest w warunkach naturalnych, ja w warunkach stawowych powiem wam, że zjada o wiele więcej niż jeden sum dziennie zje więcej, 10-kilowy zje więcej niż dajmy na to 3 kg ryby dziennie, tak? Powiem wam taki numer, mieliśmy łowisko wędkarskie, ja już w którymś odcinku wam chyba mówiłem o tym, w każdym bądź razie na łowisko wędkarskie wpuściliśmy dosłownie, tam było 10 sumów i te 10 sumów miało wagę, jeden miał około od 5 do 8 kg. No ciężko, nie będę teraz się rozdrabniał. W każdym bądź razie tu było tylko 10 takich sztuk, od 5 do 8 kg. Największy, specjalnie małą ilość, łowisko zarybione karpiem i tego. No i wiadomo jak to jest. No, zrobię wam osobny odcinek o łowiskach, żebyście wiedzieli, co tak naprawdę właściciele łowiska muszą zrobić, żebyście sobie mogli ryby łowić. W każdym bądź razie był deficyt już ryb, skończył się lin na łowisku. To oczywiście wynikało z wiedzy na ten temat, ponieważ prowadzony był codzienny dziennik, ile wędkarze złowili, jakiej ryby. Można było, bo ryby były zabierane, także można było wnioskować, skończył się lin. Przywiozłem lina z pół tony takiego ładnego, dorodnego lina wędkarsko-atrakcyjnego. Wpuściłem do tego stawu. 2 tygodnie nie trwały. 500 kg to było 500 kg lina. 2 tygodnie nie trwały. Lin w stawie się skończył. Nie ma w stawie lina. Co jest? Sprawdzam zapisy z książki wędkarzy. Wcale wędkarze dużo tego lina nie połowili. I nie ma lina. Później trafiały się te liny, ale to już takie
sztuki troszkę większe, nie? Takie większe sztuki się trafiały, no i karpie duże były, znaczy karpie nie miały powyżej 3 kg, parę było powyżej, ale zazwyczaj nie miały, bo to było łowisko, za które się płaciło za rybę, dlatego wędkarze nie chcieli dużych ryb. Było parę dla maniaków, ale przeważnie to były do 3 kg takie ryby handlowe, no i tam były i szczupaki były, i okoń był, i różna ryba, jesiotr był, też nieduży, ale był. I te sumy wpuściliśmy na skaranie boskie sobie tam do tego. No ale wędkarze przyjeżdżali, lina nie była, no i my tak tego lina tam dopuszczaliśmy, nie tylko lina, bo i karpia lina, żeśmy dopuszczali. No i co się okazało? Okazało się, że te 10 tych sumów, które na przykład miały tam, tak jak mówiłem, że około do 8 kg miały powyżej dychy w sezonie. Miały taki kolosalny przyrost, bo ogólnie trzeba powiedzieć, że sumy rosną bardzo szybko. One są żarłoczne, one jedzą. Także to jest moje takie spostrzeżenie, że one chyba więcej jadły jak te 3 kg, 3 kg, mówię o 10-kilowym sumie, żeby zjadał żeby zjadał 3 kg ryby. Mi się wydaje, że dziennie one zjadały więcej kilogramów ryby, tym bardziej, że żołądki są elastyczne i może się nawciągać tak, że ma później taki bebzun. Wędkarze dobrze o tym wiedzą, bo nie takie rzeczy znajdowali w żołądkach sumów oczywiście. Innym takim moim spostrzeżeniem dotyczącym tego, czy sum wykosić wszystkie ryby w stawie. Sum ma określoną wielkość, na przykład pasz. Wiadomo, że nikt w stawie nie będzie miał suma 100-kilogramowego z taką paszczą, ale czy zje rybę większą od swojej paszczy? To ja Wam powiem tylko z mojej obserwacji, pamiętajcie, to są moje obserwacje. Z tego, co ja widziałem, miałem sumy na siatce przygotowane do sprzedaży i żeby te sumy na siatce się nie cięły, jak to się mówi, czy szczupaki, czy sumy, żeby się nie cięły, czyli żeby się nie gryzły, bo sumy są drapieżnikami i one cały czas się z sobą tam napylają. Tym bardziej, że każdy sum woli mieszkać sobie pod swoim korzeniem, tak? A tam było na przykład 100 kg suma po kilogramowego, no i one się po prostu gryzły się, przeganiały, gryzły i żeby urozmaicić im po prostu towarzystwo, dorzucałem im tam karasie. I często się zdarzało tak, że mały sum miał w pysku większego karasia. Pysk był za mały, miał za mały pysk, żeby połknąć tego karasia, nie? Karaś był większy, jak Wam to pokażę. To jest karaś, a to jest pysk suma. I ten karaś był większy. Może nie dużo większy. Sum robił tak, łapał go w pół. Musicie wiedzieć, że sumy przeważnie atakują od dołu. To nie jest powiedziane, ale dlatego, że żeruje przy dnie, atakuje od dołu. On atakuje rybę za brzuch, tak? Za miękkie. W każdym bądź razie złapał tego karasia za brzuch. Wiecie, że sumy mają dużą ilość takich ząbków piłowatych, że one nie potrafią porozcinać tej ryby, one potrafią tylko przytrzymać. Ale co mają? Mają bardzo silną szczękę dolną. Komary to wszędzie normalnie. Mają silną szczękę dolną. Wiecie dobrze, że najlepiej podbiera się suma właśnie za dolną szczękę i siła, z jaką sum potrafi zmiażdżyć rybę, miażdży rybie wnętrzności. I ten sum, ja go tak obserwowałem cały czas, co on robił. On ją cały czas memlał, on ją cały czas tak miażdżył, wiecie? On ją miażdżył, aż w końcu zrobił sobie takiego naleśnika, którego już mógł sobie złożyć. Zrobił sobie z ryby takiego zwijańca i ją po prostu połknął. I wydaje mi się, że takie sumy już na przykład 60 kg potrafią zjeść dosyć duże ryby, a jak nie, no to po prostu je pokaleczą, mogą wyrwać jej kawałek
wiecie, zmiażdżyć jej wnętrzności, ta ryba gdzieś tam w krzakach zdechnie i później ten sum sobie ją znajdzie, bo sumy żywią się też i padliną. Także, ale przeważnie jego pokarmem są rybki, które mieszczą mu się, rybki i nie tylko rybki, które mieszczą mu się w paszczy. I poza tym jeszcze co wam powiem, że nie należy on do najlepszych drapieżników, takich wiecie, jak szczupak, albo jak inne ryby, takie bardziej też mięsożerne, tropikalne, jak zasysają, podpływa do ofiary i zasysa. Sum uderza po prostu. On uderza i często i gęsto jest ślepe uderzenie. To też wędkarze niech się wypowiedzą, że ile razy jest tak, jeżeli łowisz na błysk, to sum uderza w tą błystkę i po prostu nie zacina się, tak? Dlatego na suma przeważnie prowadzi się przynęty dosyć wolno, chociaż u ryb bywają też i wyjątki, bo widziałem suma normalnie goniącego za rybkami, także nigdzie to nie jest napisane, że akurat, że ta ryba jest taka i ona taką musi pozostać. No, także czy może to zrobić? Czy może wykosić? Wykosi na przykład wagowo, jakieś ryby wagowo, będzie bardzo selektywnie, że będziecie tak jak na Ebro, że na przykład macie na Ebro, to macie albo wielkie karpie, wielkie płocie, takie, nie macie już pośrednich takich mniejszych, bo to wszystko przez sumy jest wykoszone. Jeżeli wrzucicie suma, powie taki mały sumek w stawku, co on tam zrobi, on wykosi wam wszystko do cna, co tylko będzie mógł tam zjeść, no i będzie oczywiście atakował z głodu i ryby większe. Także no to musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy takie sumy warto hodować. Sum ma swoją odmianę albinotyczną z czerwonym okiem, jest biały. Raz w życiu widziałem na rzece Noteć takiego suma, jak się spławił. W karierze rybackiej oczywiście widziałem takie sumy w hodowlach, ale to ja mówię o naturalnym środowisku, gdzie może był wpuszczony, bo my zarybialiśmy Noteć sumem też. W każdym bądź razie sum w Polsce jest produkowany i sztuczne tarła. Możecie sobie w internecie poszukać, na pewno gdzieś znajdziecie, jak się robi sztuczne tarło suma. My mówiliśmy o żerowaniu suma. Zdarzają się ataki suma na człowieka. Wyobraźcie sobie, że taka 100-kilowa bestia, o to chodzi, że atakował człowieka, ale go nie zjadł, tak? Czyli możemy powiedzieć, że sum nie zje człowieka. No bo dajmy na to, a możecie utopić, dajmy na to, nie? 100-kilowe cielsko chwyta cię za nogę, wciąga cię pod wodę. To bardziej dotyczy się dzieci. Tak w tym samym kontekście myślał mój profesor. Znaczy to nie, bo to nie był wymysł profesora, to napisane normalnie było w książkach z roku 1934, czy jakoś tak. I tak było podane, że mały człowiek w ewentualnych wypadkach może stanowić pożywienie sum. Nosimy się oczywiście do suma foligrona, takiego wielkiego, jak Runceś miał u siebie w stawku. Jak macie jeszcze więcej pytań dotyczących suma, myślę, że tak zagłębiacie, o rybach można gadać godzinami. Ja tutaj się sprężam, żeby wam robić maksimum 20-minutowe filmiki, także szybkie podsumowanie. Nie wpuszczamy suma do swoich stawków przydomowych, jakich mamy. Nie chodzi o oczko wodne, chociaż widziałem też sumy te właśnie albinotyczne w oczkach wodnych. Jeżeli mamy stawek, w którym sobie łapiemy płotki, karaski i inne rzeczy, i inne takie rybki, nie wpuszczamy tam suma nawet jednej sztuki, bo ta jedna sztuka może wykosić wam wszystkie ryby. I pamiętajcie, że jeżeli nie macie możliwości spuszczenia wody, złowienie takiego suma inaczej jak na wędkę będzie dużym problemem.
No i na stawach oczywiście stawy sumowe, odpowiednia obsada suma i dożywiany, bo teraz sumy hoduje się na granulatach, to już jest inna bajka, suma łowi się również też na przynęty, na granulaty, no na pelety dajmy na to. Ja to mówię jeszcze starym old school granulat, a tu się mówi teraz pelet. Teraz żywi się peletem i w założeniach wędkarza im bardziej śmierdzący halibutem, ten pelet jest lepszy na suma i na jesiotra, co nie zawsze kończy się sukcesem wędkarskim. Dobra, na dzisiaj to tyle. Dziękujemy. Dziękujemy za przybycie panu Zdzisiowi Jurkowi. Pan Zdzisiu Jurek nic nie mówi, tylko kiwa głową, przytakuje, czyli część prawdy wam powiedziałem. Wy ocencie to sami w komentarzach, lajkujcie, subskrybujcie, piszta, róbta, co chceta. Pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Zdrówka życzę i połamania wędek na okolicznych drzewach. Trzymajcie się ciepło. Hej. Co powiedziała glizda do glizdy? Ty, gdzie jest twój stary? Na ryby go wyciągnęli. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło.